Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się takim nagłym swędzeniem skóry. Wiecie, tak, ni stąd, ni zowąd nagle zaczyna gdzieś tam coś swędzić, zaczynają się robić jakieś czerwone plamy, różnego typu rzeczy, które tutaj występują, ponieważ jest kilka takich różnych przyczyn właśnie takiego swędzenia skóry i troszeczkę je sobie tutaj omówimy, ponieważ u niektórych bywa to bardzo dotkliwe i upierdliwe, może tak to powiem, ponieważ czasami po prostu nie daje to spokoju. Bardzo często, jeżeli wcześniej nie mieliśmy niczego i nagle coś nam występuje, że gdzieś nas zaczyna swędzić, oczywiście nie ugryzł nas żaden komar, ani nic z tych rzeczy, to nie miało miejsca, bo wiadomo, że jak nas komar dziabnie, no to będzie swędzić. Ale jeżeli po prostu to nie miało miejsca, to tutaj na pierwszym momencie trzeba po prostu się zastanowić teraz nad wszystkimi rzeczami, które wprowadziliśmy ostatnio do domu. Już nawet nie co zjedliśmy, ale co wprowadziliśmy też do domu z nowych rzeczy, ponieważ bardzo często różnego rodzaju swędzenia występują przez zjedzenie jakiegoś pokarmu, którego wcześniej na przykład nie jedliśmy. Nie wiem, kupiliście coś sobie nowego, jakąś gotową sałatkę załóżmy, czy nie wiem, jakąś gotową szynkę, czy jakąś kiełbaskę, ponieważ te przetworzone rzeczy mają bardzo dużo różnych ciekawych dodatków. Od tego tutaj trzeba zacząć, czyli przemyśleć wszystko po prostu tak mniej więcej 24 godziny do tyłu, tak przynajmniej przemyśleć, czy coś nowego czasem nie zjedliśmy. Jeżeli nam to występuje za każdym razem, to tak jak kiedyś Wam mówiłem, pisać sobie dzienniczek, co jecie. I wtedy bardzo szybko można to zdiagnozować, ponieważ tutaj, a tu mnie bolała głowa, aha, jadłem to, a czekaj, tu mnie też bolała głowa, a czekaj, jadłem też to. Także to jest wtedy bardzo proste. Oczywiście trzeba tutaj również sprawdzić wszelkiego rodzaju nowe kosmetyki, jeżeli jakieś wzięliśmy, kupiliśmy nowe, których wcześniej nie mieliśmy. Po nich również może coś takiego występować. Jakieś sztuczne olejki eteryczne, jakieś sztuczne kadzidła, które występują w sprzedaży. Bardzo często są również powodem właśnie takiego czegoś. Jakieś nowe ubrania. Ponieważ w nowych ubraniach bardzo często jest bardzo dużo ilości chemii i tak naprawdę to powinno się je kilka razy wyprać, nim je w ogóle ubierzemy. No cóż, kto tak robi? Raczej mało kto. Żeby po prostu te najgorsze rzeczy z tego wypłukać, to samo tyczy się prześcieradeł, jeżeli nie są naturalne, tylko jakieś sztuczne, pościeli, ręczników. Jak się to znowu nazywało? Bademantel. Po kąpieli taki płaszcz, zapomniałem po polskiej nazwy. To też tam bardzo często występuje wiele chemikali, po czego trzeba patrzeć, żeby takie rzeczy naturalne w miarę kupować, chociaż one nie są wtedy najtańsze. I no cóż, jest jak jest. Także to jest pierwszy krok, na którym trzeba się tu po prostu skupić. Drugi krok to jest, czy aby nie zjedliśmy tak gdzieś jakieś 24 godziny też do tyłu większej ilości węglowodanów, czyli jakieś, nie wiem, załóżmy całą tabliczkę czekolady, czy kilka batoników, czy jakieś duże lody, gdzieś gdzie było bardzo dużo cukru. Czasami wystarczą też jakieś napoje, takie gotowe, jakieś oranżady, w których są bardzo duże ilości węglowodanów. Po prostu temu też trzeba się przyjrzeć. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mamy już kandydę w organizmie, a praktycznie każdy ją ma, tylko teraz jest kwestia tego, czy ona jest przerośnięta, czy nie. Jeżeli dostarczyliśmy bardzo dużej ilości węglowodanów do tego organizmu, no to wiadomo, że ta kandyda od razu się rozmnożyła kilkakrotnie, ponieważ ona ma cię uchronić przed tym cukrem i ona go zjada. Jednak jej produktem ubocznym jest to, że ona, chroniąc cię przed tym cukrem i zjadając go dla ciebie, to niestety, ale też robi kubki, nie? Czyli wytwarza toksyny w tym momencie. Te toksyny mogły się po prostu wtedy dostać do naszego organizmu, przeciążyły wątrobę, no i niestety nie dała rady wyłapać wszystkich toksyn i wyrzuciło to skórą. To jest też bardzo, bardzo częsty efekt tutaj tego, że po prostu zjedliśmy za dużo cukru, niestety. Kolejnym punktem to jest zbyt intensywne oczyszczanie organizmu. Tak, moi drodzy. I tutaj przejdziemy do czegoś takiego, co ja miałem właśnie. Kiedy bardzo mocno oczyszczałem jeszcze swój organizm wcześniej,
bez różnych tam wspomagaczy, które teraz stosuję sobie tam jak typu kwas fulwowy czy glutation i tak dalej. To wtedy po prostu robiłem to chlorelą, tego typu rzeczami, dużo ziół też do tego. No teraz po prostu sobie 2 rzeczy dołączyłem do tego, żeby ten proces wspomóc. To działo się coś takiego, ponieważ kiedy było bardzo ciepło albo gdzieś mocniej popracowałem i zaczynałem się pocić, to dopadał mnie taki igiełkowaty świąt. Było to bardzo irytujące. Tak jakby mi gdzieś takie małe igiełki wszędzie po prostu ktoś wbijał. To już czułem, że jest mi po prostu za ciepło, ale to było po prostu nie do wytrzymania. Właśnie wtedy drapałem dosłownie wszędzie. Po plecach, tu po tułowiu, po nogach. Wszędzie to było takie uporczywe. Według mojego odebrania tego to tak było czucie, jakby mi się jakieś kawałki metalu przez skórę wychodziły. Oczywiście nie było nic widać, ale takie to było uczucie. Jakby mi jakieś małe kawałki metalu wychodziły przez skórę, ponieważ tak to było czuć po prostu. I to naprawdę było bardzo irytujące. No i to właśnie było oznaką zbyt intensywnego oczyszczania organizmu, a że wtedy po prostu nie dobierałem sobie różnych też innych produktów, które teraz dobieram. Więc te mechanizmy w pewnym momencie były też przeciążone. Jeżeli takie swędzenie też występuje, a robisz właśnie oczyszczanie organizmu, to stonuj troszeczkę z tego oczyszczania. Bo możesz robić to po prostu za szybko i twój organizm nie nadąża tego wyrzucać po prostu z ciebie. Także tutaj miej to na uwadze z tym wszystkim. Mogą to również być pasożyty, niestety. Bardzo często również mamy pasożyty w sobie, żerują w naszym organizmie, ale są też pasożyty, które żyją bezpośrednio pod skórą. I z tymi pasożytami, no to jest tak troszeczkę właśnie problematyczne, ponieważ one mogą właśnie wywoływać takie typowe swędzenia. Nagle znikąd, bo po prostu no też oddają swoje odchody, no i może nas to niestety uczulać. Kolejną rzeczą to jest jeszcze jelito cieknące tak zwane, czyli po prostu przepuszczające jelito, które przepuszcza białka, których nie powinno przepuszczać tego typu rzeczy do naszego organizmu i to jest traktowane przez nasz organizm jako ciało obce, czyli układ odpornościowy po prostu automatycznie zarzuca się na to, bo widzi, że to tam jest, a tego tam nie powinno być. No i występuje oczywiście reakcja alergiczna. Kolejną rzeczą to jeszcze jest histamina. Zbyt dużo histaminy. O histaminie pisałem wam w książce Karniwore, którą znajdziecie w opisie tego filmu, ale jeszcze kiedyś sobie troszeczkę do niej wspomnimy w jakimś filmie. Jeszcze musimy zrobić taki film na ten temat, żeby tam jeszcze parę rzeczy nadpomknąć, ale takie najlepsze informacje to właśnie w książce już macie, skąd ta histamina i tak dalej, co to z nim jest za problem, ponieważ ta histamina może narobić sporo grandy w naszym organizmie. Naprawdę sporo. Są naprawdę takie przypadki, że głowa mała, które była właśnie winna histamina. Oczywiście my ją wszyscy też mamy w organizmie, ale czasem występuje jej zbyt duży wyrzut i wtedy jest problem. Jeżeli nie potrafisz po prostu ustalić tej przyczyny tego, czy to może być za dużo histaminy, czy może po prostu pasożyty i tak dalej, to warto skonsultować się tutaj też z lekarzem, żeby pokierował na jakieś odpowiednie badania tutaj, żeby po prostu zrobić diagnostykę, co może być przyczyną twoich właśnie takich napadów drapania. Ponieważ to są takie główne przyczyny, no i większość można sobie tutaj, no tak jak mówię, poplanować w dzienniczku jedzenia, co jadłem, wszystko skrupulatnie zapisać, co piłem i później szukać do tyłu, też po tych nowych produktach popatrzeć, ale to są właśnie takie najczęstsze przyczyny niestety, które występują. Także moi drodzy, to by było na tyle. Aha, jeszcze mnie się ktoś pytał, co jak jest za sucha skóra. Moi drodzy, jak jest za sucha skóra, to przeważnie macie za mało tłuszczu i omega-3 w swojej diecie. Ponieważ kiedy skóra jest bardzo sucha, to właśnie tego brakuje. I taka sucha skóra również może wywoływać swędzenie. Także tyle na dziś. Życzę wam miłego dzionka. Trzymajcie się.